Witam serdecznie, jest z nami Robert. Robert prowadzi własną firmę na rynku nieruchomości i pomaga przedsiębiorcom kupować mieszkanie pod wynajem. Robert, powiedz nam, jeżeli taki przedsiębiorca chciałby kupić mieszkanie, ale właśnie w celach inwestycyjnych, nie w celach prywatnych, to na co powinien szczególnie zwrócić uwagę? No to cześć wszystkim i już mówię, chętnie udzielę Wam tej odpowiedzi. To będzie kilka, myślę, że najważniejszych rzeczy, na które zwróciłbym uwagę kupując takie mieszkanie. Na pewno jest ich więcej, więc pierwszą jest lokalizacja i mam na myśli tu lokalizację poprzez większe miasta, na przykład jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Gdańsk. I później, jeżeli już mamy wybrane miasto, to trzeba sobie wybrać tak mieszkanie, aby było dobrze skomunikowane, bądź położone blisko albo uniwersytetów, na przykład medycznych, bo one na przykład w całej się pandemii wiem, że do tej pory funkcjonują i funkcjonowały, albo skomunikowane bardzo dobrze lub położone bardzo blisko biurowców. Więc to jest rzecz, czyli lokalizacja, najważniejsza przy zakupie mieszkania. Kolejną rzeczą będzie przygotowanie takiego mieszkania w taki sposób, aby najemca chciał za nie zapłacić i mam tu na myśli to, że jeżeli zrobimy kominek, damy pięć plazm, konsolę i tak dalej, to najprawdopodobniej najemca wyższej kwoty znacząco nam nie zapłaci, czyli po prostu musimy przygotować mieszkanie w ten sposób, aby najemca chciał za nie zapłacić, a żeby samemu nie przeinwestować pieniędzy. Kolejną rzeczą będzie to, aby mieszkanie kupować poprzez to, jakie daje możliwości zwrotu z kapitału, jeżeli ktoś kupuje to za gotówkę, a nie żeby patrzeć poprzez cenę metra, tyle ile mieszkanie kosztuje w danej na przykład dzielnicy. Już dokładnie mówię, o co mi w tej myśli chodzi. Chodzi mi o to, że mieszkanie gotowe, wynajęte będzie dawało jakiś procent określony zwrotu z kapitału i może ono być minimalnie droższe niż średnie ceny mieszkań z metra w danej lokalizacji, za to trzeba takie mieszkanie traktować jako produkt inwestycyjny, a nie typowo jak mieszkanie, bo on ma de facto dla nas pracować i zarabiać, a nie być nieruchomością na cele prywatne. No tak, no ale jak mam ocenić ten potencjał inwestycyjny mieszkania? No, czyli na przykład, jeżeli mieszkanie będzie Ci dawało 5 000 na czysto już po opłatach wszystkich na miesiąc, to w roku Ci przynosi 60 000. A jeżeli Ci daje 60 000 i zainwestowałaś 600 000, to w skali roku takie mieszkanie Ci daje 10%. Mimo tego, że na przykład kosztowało 500 czy 1000 zł z metra więcej niż inne mieszkania na rynku. To znowu daje nam do tego, że odkładając pieniądze w banku czy na funduszach jakichś inwestycyjnych, no na przykład uzyskanie takiej stopy zwrotu jest nierealne. Okej. No dobrze, Robert, no to powiedz mi, mając tak szeroką wiedzę na temat nieruchomości i rynku naszego warszawskiego, w czym mógłbyś pomóc członkom naszej społeczności? Więc na pewno ja mogę pomóc w wyszukaniu takiego mieszkania. Może być to mieszkanie gotowe, mogę je przygotować dla kogoś pod wynajem. Pomogę w negocjacjach z właścicielem przy zakupie mieszkania. Mogę poprowadzić też część taką remontową, może zostać przez moją firmę poprowadzona część ta remontowa, jeżeli ktoś będzie chciał sam sobie, aby mieszkanie zostało pod niego przygotowane. Oczywiście pomogę przy załatwieniu wszystkich formalności i załatwieniu notariusza. Pomogę również, jeżeli ktoś będzie potrzebował kredytu, to załatwiam kredyt, jaki jest niezbędny i najlepiej pasuje do możliwości i oczekiwań osoby kupującej taką nieruchomość i później pomagam przy wynajęciu i zaopiekowaniu się najemcami i załatwieniem wszystkich formalności, jakie są związane z najmem, tak że osoba ma po prostu co miesiąc pieniądze tylko na koncie i to jest rzecz, która jego interesuje, czyli przychód z mieszkania. Czyli pełna obsługa od początku do końca. Od Tak, zakupu do wynajęcia i wpływu gotówki na moje konto, tak? tak. Fantastycznie. A słuchaj, a czy jest jakiegoś rodzaju pomoc, którą w tym momencie potrzebujesz i chciałbyś uzyskać od kogoś z naszej społeczności? Tak, bardzo
chciałbym mieć osobę, która będzie mi pomagała dokładnie zbudować zespół osób, które ze mną będą pracowały, czyli przy nieruchomościach. I zależy mi na tym, aby te osoby były, żeby po prostu chciały pracować, dlatego że jest fajny zespół, jest fajna atmosfera i razem tworzymy coś wspólnie, a nie, żeby dla nich motywatorem były tylko pieniądze, bo zależy mi właśnie na zbudowaniu mocnego zespołu, który będzie się mógł wspierać w pracy i w działaniach i takiego, z którym będziemy mogli razem tworzyć długo wspólnie firmę. Okej. To bardzo Ci dziękuję za ten czas i za tą całą naszą pigułkę wiedzy, którą nam tu teraz przekazałeś. I słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z nieruchomościami, albo szukalibyście pełnej obsługi prawnej przy zakupie nieruchomości pod wynajem w Warszawie, to zachęcam do skorzystania z naszej platformy Mastermatch, a Wasze pytania trafią do takiego specjalisty jak Robert. To miłego dnia. Dzięki. Dzięki, Robert. Cześć.